Witajcie na kanale Szkoła Zioła. Chyba najczęściej zadawane pytanie przez początkujących growerów zawiera zdjęcie rośliny i rozpaczliwy krzyk, czy to herma, czy ona schermiła. Na szczęście często odpowiedź brzmi nie. Od dziś możecie w odpowiedzi wklejać link do tego krótkiego filmiku. Zaraz wszystko wyjaśnię. Znamy ją pod różnymi nazwami. Obojnak, hermafrodyta, herma, herman, hermiona. Czym jest? To organizm, w naszym przypadku konopia, który nosi cechy obu płci, zarówno męskiej, jak i żeńskiej. Jak to wygląda? W przypadku konopi mówimy albo o tak zwanych bananach, czyli gołych pylnikach, wyglądających jak żółte banany wystające z pomiędzy kwiatostanów, albo o woreczkach pyłkowych, które rosną na łodygach w okolicy węzłów i zawierają w sobie podobne pylniki jak uprzednio wspomniane banany. Często nazywane są jajkami ze względu na swój kształt. Mogą też występować obie te formy jednocześnie. Mimo iż obecnie hermafrodytyzm to duży i często spotykany problem, to na szczęście w ponad połowie przypadków odpowiedź na pytanie, czy to jest herma, to zdecydowane nie. Jeśli widzisz banany, to sprawa jest jasna. Taka roślina schermiła. Powodów może być wiele, ale nie o tym jest ten film. Natomiast w przypadku domniemanych woreczków pyłkowych sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bowiem jeden element żeńskiej rośliny konopi na początku kwitnienia wygląda bardzo podejrzanie i często jest z tymi woreczkami mylony. Dla doświadczonego growera to, co teraz powiem, jest oczywistą oczywistością, ale sam przy mojej pierwszej uprawie zadałem dokładnie to pytanie na kilku forach i grupach i dostałem mnóstwo błędnych, mylących odpowiedzi. To, co obecnie oglądamy, to są kwiaty konopi. Tak, dokładnie te same, które rosną na szczytach, te same, które palimy. Z tą różnicą, że na tych niskich węzłach mamy 2 sztuki i są dobrze widoczne, a wewnątrz topa jest ich kilkaset czy kilka tysięcy ściśniętych jeden obok drugiego i nigdy nie zobaczycie ich w całości. Dla niewprawnego oka mogą one być przerażające i sugerować hermienie, ale nic bardziej mylnego. Zupełnie nie ma się czym martwić, to na pewno nie są woreczki pyłkowe. I jak rozpoznać różnice? Są 3 podstawowe, które pozwalają na oko, bez żadnej nawet lupy, stwierdzić, z czym mamy do czynienia. Pierwsza to trichomy. Jeśli na domniemanym jajku występują trichomy, to jest to żeński kwiatostan. Na tym można zakończyć sprawdzanie. Tutaj nie ma żadnego problemu. Druga to obecność słupków kwiatowych. Z kwiatostanu bardzo szybko wyrosną 2 białe, puszyste słupki, często nazywane włoskami. Woreczki pyłkowe ich nie mają. Trzecia to kształt. Kwiatostan ma kształt często określany jako łezka albo dzbanuszek. Szeroki i zaokrąglony od dołu i szpiczasty na końcu. Zamknięty woreczek pyłkowy ma kształt piłki do futbolu amerykańskiego, albo jakby kurze jajko było szpiczaste na obu końcach. Czwarta różnica to ilość. Taki kwiatostan będzie tylko jeden w miejscu każdej gałęzi wyrastającej z łodygi, czyli 2 na węzeł. Woreczków pyłkowych będzie wiele. Kilka do kilkunastu na każdy węzeł będą wisieć całe grona. Mam nadzieję, że to rozwieje wasze wątpliwości i uspokoi kilka skołatanych serc. Nie każde podejrzenie hermy to tak naprawdę herma. W razie wątpliwości
zawsze możecie mi podesłać fotkę na Facebooku, Instagramie albo forum Szkoły Zioła. Chętnie pomogę. Na przyszłość życzę Wam oczywiście jak najmniej Hermanów. Zapraszam na kolejną lekcję za kilka tygodni. Z fartem grołerzy! Patronem medialnym projektu Szkoła Zioła jest inicjatywa społeczna Wolne Konopie wraz z kolektywem Breed Bros, polskim producentem nasion konopi z własnych krzyżówek.